Już 3 sekundy życia poszły. Ale poczekaj. Sprawdź, czy jest ta linia życia. U mnie tak. Lisek zawsze to wiesz, nauczył mnie. Że... Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że to musi być tribut zawsze dla naszego Liska. Ojciec roku, awansem. To co, jakiś tam wstęp walimy, czy nie? A w ogóle chciałem Państwu powiedzieć, zanim się przedstawimy, że tutaj już nasz kraj podzielił się na różne strefy czasowe, bo tutaj z prezesem się umawiam, prezes pisze, będę o 11. U mnie jest godzina 8, także wiecie, już pomiędzy zachodem a wschodem to już mamy parę godzin przesunięcia, także poleciał PO prezydenta za ocean i proszę, załatwił nam zmianę tutaj stref czasowych. Poleciał, No my na przykład już poleciał i może nie przestawiamy jeszcze, zegarków. i może jeszcze nie powrócił, tak jak w Misiu było. To był bardzo dobry samolot. Chyba zepsuł się po drodze. Nie wiem, może Andrzej tam, wiesz, popilotował, nie? Ale nie może pan. Ale ja cały czas się uczę, dajcie tutaj stery. Także dlatego potem jakieś międzylądowanie na oceanie. Dobra, bo znowu później... kancelaria prezydenta da unsuba. Ten pilot za połowę stawki to może z twoją żoną sobie latać. Tak, dokładnie. Ale nie z naszym misiem. Tak jest, no. Nas stać, tak jest. Stać mnie. Dobra, no to dawaj tam z innej strefy czasowej. Dobra. Dżentelmeni przy stole, witamy serdecznie. To jest niepoważny podcast o niepoważnych grach. A dzisiaj o tych grach będą rozmawiać Irek. I Artur Borubar. Znaczy Piton. Ale chciałem tutaj, wiesz, Borubarem nawiązać, że będzie dzisiaj o euro. Słynne słowo. Euro dziecięcym. No, takim, no. Euro to wiesz. Euro dla chłopczyków i dziewczynek. Starszych i Dzisiaj młodszych. dla odmiany będziemy chwalić i zachwalać fajne rodzinne tytuły. Tak, co nie zdarza się zbyt często, więc być może słuchacie tego w strefie mroku. Jak ktoś zna ten serial, to się kłaniam, jak ktoś nie zna, to polecam Twilight Zone. Taki łysy starszy pan wychodził na początku i zapowiadał odcinek. I nie chodzi o Oleksego. Ale też Chociaż- straszne rzeczy. Chociaż tytuł by pasował. Ale też straszne rzeczy robił, także no, zgadza się. No tak. No dobrze, to idąc za tym Hitchcockowym nawiązaniem, zacznijmy od trzęsienia ziemi, czyli co tam masz, wsiąść do pociągu Legacy. Ale to czekaj, bo ten odcinek jeszcze raz, bo już zapomniałem, to mówimy dobrze czy źle dzisiaj? Dzisiaj Aha, dobrze. dzisiaj no, tak, dzisiaj od serca. dzisiaj te gry przekazane do recenzji, Tak jest. więc tylko dobrze. Dobra, bo miałem o tym też mówić w jakichś tam innych wjazdach, ale a propos No to a jak propos już pociągu. tam Dobra, jesteśmy przy tym wsiąść do pociągu Legacy, tak? Wsiąść do przy pociągu... takiej grze jak pociąg do pociągu jest potrzebny w ogóle Legacy. Znaczy Ciekaw jestem. ja jestem z tej grupy pewnie z mniejszości, co pasuje. Kurde, muszę przestać. Niemieckiej. Tak, muszę przestać z tymi żartami, bo znowu, co ja sobie żartuję, nadużywam, to potem muszę ludziom, wiesz, tutaj tłumaczyć ironię i w ogóle i to już zaczyna być, to już jest smutne. To się robi już Tak, masońska niemiecka grupa opozycyjna. tak, nienawidząca dziewczyn, euro dziewczyn, więc to potem będzie, że na wschód, na Białoruś dąży. Dobra, wsiąść do pociągu. Ja jestem w tej grupie takiej mimo wszystko mniejszej, która nie do końca jest fanem tego wsiąść do pociągu. Oryginalnego, tak? Tego Ticket to Ride'a. Wiadomo, jest to wielki, wielki hit. U nas znany jako Cuk Cuk. Najpierw była wersja Cuk Cuk, potem był ten Ticket to Ride, a w końcu jest... A u nas bardziej w wersji rynkowskiego wsiąść do pociągu byle jakiego. To bardziej Maryla, ty. Wsiąść do pociągu tak. to Maryla. Rynkowski lubił brąz. Ale aż mi z nosa pociekło, ale nie, wywołujmy tego, wiesz. Już raz powiedzieliśmy, także wiesz, jeszcze... Pozdrawiamy Opolankę. No właśnie, ty tu jesteś, ja jestem za blisko amfiteatru. O grach skrypty też będziemy mówić. Dobra, wsiąść do pociągu, no tytuł jest bardzo znany, tak? To jest taki światowy bestseller, o czym tutaj mamy gadać. Pewnie no niemal każdy go zna. No, Osadnicy Katanu, wsiąść do pociągu to są tytuły, które od razu przychodzą na myśl, jeśli ktoś mówi, czy grasz w planszówki? Tak, Osadnicy z Katanu, tak, gram. Wsiąść w pociągu też. Nowoczesne planszówki, dokładnie, dobre gry na wprowadzenie i tak dalej. No ja nigdy nie byłem fanem tego tytułu, z tego względu, że wydawała mi się zawsze ta gra, no taka... No prosta, tak, bo i żeby nie było, poznałem ją po dobrych paru latach grania w planszówki, jak już znałem kilkaset tytułów i wtedy wiesz, wchodzisz po jakichś Brasach, Agricolach,
na wsiąść do pociągu i sobie myślisz, no kurczę, no to co to jest, nie? Taka podpierdółka. No ale tam kiedyś pograłem w różne części, okej, gra dla mnie jest no w porządku, tak, tylko jest to inny segment. Aczkolwiek, nie wiem, chłopaki z Gradania, chyba Windziarz jest największym tutaj fanem, tak, jeżeli się nie mylę, czy Ciuniek. Dobra, oni wiem, że Dobra, zostawmy już. zawsze, bo tylko chcę chwalić i chciałem powiedzieć, że Sławy uwielbiają ten tytuł, ale ja nie i dlatego ta rekomendacja, już nie ukrywam, jest tym bardziej wielkim Nie zaskoczeniem. ukrywaj, nie Nie ukrywaj. ukrywam. Legacy, temat Legacy już kiedyś też rozmawialiśmy, jest to dla mnie to przełom w grach, tak? O, to jest dla mnie No coś tak. innowacyjnego, nowego na rynku gier. Legacy, czyli... Pandemic Legacy, pamiętam, że chwaliłeś. Tak, bardzo. Właśnie Pandemic Legacy to była pierwsza gra z tego... A czy są tu zombiaki? Mieliśmy nie walić spoilerów, ale dobra, no nie ma tutaj zombie, to możecie bezpiecznie Okej. pokazać pociechom. Ale to wiecie, to Legacy, z gry na grę po prostu dodajemy nowe komponenty, nowe zasady, sporo się zmienia. Tam na mapę naklejamy nowe trasy po prostu, tak? No właśnie, bo chciałem tutaj uniknąć za wielu spoilerów, ale no wiecie, mamy ten okej. Ticket to Ride, tak? Każdy powiedzmy sobie rozkłada tę mapę, ma te plastikowe wagoniki, tak, karty biletów, te karty połączeń. No i co tutaj wiesz, z czego tu zrobić Legacy, tak? Ta gra ma podtytuł Legendy Zachodu. Chodzi o USA. O jaki zachód chodzi? O jaki zachód, tak. okej. Chodzi o dziki zachód USA. I tutaj jest od razu fajny klimat, tak? Bo zaczynamy grę na wschodnim wybrzeżu i to jest taki w klimacie... Czyli jest to historia powstawania kolei na Dzikim Zachodzie? Dokładnie tak. To jest ten klimat, o Okej. którym gadaliśmy już przy grach. 18XX. Tak jest, przy 46 czy przy 30, bo chodzi o to, że mamy firmy, które startują na wschodnim wybrzeżu, czyli wszystkie znane nam z 30, tak, New York Central, tam B&O, czyli słynne BO, NYC, tak, ten NYC, New York Central, New York, tam New Haven. Wiadomo, do kogo należy. Tak jest, mamy nawet Kanadyjczyka, tego CPR-a i tak dalej. I mamy 6 firm, bo gra do 6 graczy. I startujemy na wschodnim wybrzeżu i mamy taki ułamek tych naszych Stanów Zjednoczonych, taki puzelek mapy, tak? No i w całej grze będziemy mieli tych puzelków kilka, aż dojedziemy do zachodniego wybrzeża, czyli aż do końca kontynentu, do San Francisco. Powiem tak, że kupiłem, no bo stwierdziłem, że to jest Legacy, kupię z dzieckiem, zagramy jakoś tak bez przekonania. Przyszło nic o tej grze nie czytałem, oprócz tego, że to jest Legacy, jeszcze jakieś tam mimo wszystko negatywne komentarze na BGG, że co tam jest i w ogóle, że drogo. Dlaczego tak drogo? Przyszło wielkie pudło, ogromne pudło, bardzo dużo ważące. W środku na wejściu, wiesz, widzisz bardzo dużo kart. Te puzzle... Ile kosztowało? Jak ja w to kupowałem, to około 350-60 jakoś tak. Jako jednorazowa gra, tak? Tak, jako jednorazowa gra w założeniu. Ale grasz tam 12 scenariuszy, teraz już, kurde, nie powiem, czy 10, 12, ale Czyli taka opłaca żywotność się, no. trochę jak Pandemic Legacy, tak? Tak, Kilkanaście tylko posiedzeń. Pandemic kosztował, Pandemika można było No, grać połowę razy tego w 2, tamtych tak, czasach. połowę tego, dokładnie. No w każdym razie, wiesz, przychodzi to pudło, jest... Ale to było przed Glapińskim. Tak, to było jeszcze... To było jeszcze zanim tutaj prezes zrobił stand-upy swoje słynne. Wiesz, ale dostajesz wielkie... Paliwo było po 2 złote. Wielkie pudło, jest wypchane wieloma fajnymi rzeczami, są fajne kartoniki, fajne takie, to się nazywa biuro, tak? Kartoniki z logami tych naszych firm kolejowych, gdzie tam będziemy coś wkładać, wyciągać, więc no... Plastikowe wagoniki. Plastikowe pewnie, wagoniki, tak? Było ich tam na każdą firmę po 60, więc w ogóle wow. Tak? No jest tego masa, tak? No a sama gra, dobra, sama gra. Jest to taki... A jeszcze powiedz mi, ty na którym etapie jesteś? Przeszedłeś ją? Tak, przeszliśmy ją już. Powiem ci, że Okej. graliśmy... Jak się kończy? No pozytywnie. Dobrze, Zwyciężamy, dobre zwyciężamy i Okej. powracamy... Złoty gwóźdź łączy zwaśnione spółki. Tak jest i przywracamy praworządność kolei. Tak jest. Przeszliśmy ją, graliśmy głównie w weekendy, bo jednak posiedzenie trwało od powiedzmy godziny do 1,5 godziny.
Graliśmy we trójkę, bo z Adą i z Ulą, więc od razu wam mówię, że spokojnie taka ośmiolatka ograna będzie kumać, ale no trzeba tam czytać, tak? Bo są karty biletów, są miasta w Stanach Zjednoczonych, które wiadomo łączymy ze sobą. Trzeba. No, ale w przeciwieństwie do Pandemika gramy kompetytywnie przeciwko sobie, tak? No tak, dokładnie tak. Tak jak w normalnym wsiąść do pociągu. Co jest tam zaskakujące, tak? No bo wiesz, no co robimy? Dostajemy te karty biletów, tak, są jakieś połączenia, musisz sobie zbudować trasę od miasta A do miasta B i jakie tam twisty powprowadzali, a właśnie, jak bez spoilerów to powiedzieć. No takie twisty, że otwierasz tam powiedzmy tą drugą kopertę, czy nie wiem, drugie pudełeczko, tak? Nagle nasza kolej się rozwija, tak? I z tego wschodniego wybrzeża... Czyli są wydarzenia, które się dzieją w trakcie rozgrywki. Tak, Jakaś tak. historia się tworzy. Jest historia w tle, że są właśnie baroni kolejowi. Jest tam taka pani, która się nazywa mama, już zapomniałem, ale dobre to jest, że mama jakaś tam, która nawet morderstwa zleca, żeby tylko tutaj, żeby tylko przejąć koleje, linie kolejowe. Przedłużyć odcinek. Naprawdę, no jest to, sama ta historia była, naprawdę się tam trzymała kupy, bo wiesz, no my się interesujemy kolejami, więc to było takie, wiadomo, że takie trochę fantazy, ale myślę, że tak było, że tam raczej na noże szło, jak w 1830, ale dobra, zaczynasz na jednym kawałeczku puzzla, tak? Sobie coś tam robisz, żeby się zaznajomić z grą, a od kolejnych pudełeczek wchodzą nowe elementy do gry i fizyczne, nowe zasady, które też nie są przytłaczające, jakieś tam wiadomo naklejeczki, nowe karty tras, ale też jakieś tam większe cele, jakieś cele poboczne. No to powiedz mi na koniec dnia, tak po przejściu całości, ta gra Wsiąść do pociągu Legacy jest zupełnie inną grą, rozumiem, od tej podstawowej, bo tak jak słyszę po twoim głosie, że to jednak cię chwyciło w porównaniu z tym pierwowzorem. Tak, znaczy chwyciło mnie, jest, wiesz, ten core gry, ten rdzeń jest ten sam, tak? No bo wiadomo, że będziemy jeździć, budować te trasy, będziemy realizować te swoje tak zwane bilety. No tak, ale jakby ktoś kazał ci grać w zwykłego Wsiąść do pociągu przez 2 tygodnie, dzień w dzień, no to byś pewnie po 2 dniach już miał odruch wymiotny, więc te wydarzenia, które się tutaj dzieją, te umiejki, te poczucie rozbudowy tego własnego imperium jest, tak? Rozumiem, że ono się tak jakby przez całą grę toczy. Jest na tyle ciekawe, że wciąga po prostu i fabuła, i mechanika. Tak jest, bo jest taki, bo cały czas się coś zmienia i w tym sensie się zmienia, że odkrywasz nowy kawałek mapy, nowy kawałek Stanów Zjednoczonych i dajmy na to, na Florydzie są bardziej wesołe wydarzenia, gdzieś tam w środku Stanów, tak, czyli te takie niezdobyte prerie, są takie bardziej straszne wydarzenia, jak to w domku na prerii, czy tam w Bonanzie. Jak ktoś oglądał Bonanzę, to było straszne przeżycie. Więc... Albo Chojrak, tchórzliwy pies. Także dokładnie, to jest to. O, tam jest mniej więcej taki klimat, tak, ale bez spoilerów. No są tam rzeczy, które są, wiesz, bardziej takie realne, nierealne, ale nas to chwyciło jako dorosłych, naszą córkę to chwyciło jako dziecko, była naprawdę zafascynowana. No powiem ci, że totalnie inny odbiór tej gry i właśnie jak patrzysz na to Wsiąść do pociągu, no co tam można zmienić, tak? Co tam można, wiesz, dopakować i szczególnie do jednego pudełka, że to nie jest kolejna seria, znaczy Wsiąść do pociągu tam, nie wiem, stan nowy, tam jakieś Nebraska, Washington i tak dalej, Teksas i bla bla bla, że jakby każde pudełko osobno, że po prostu masz inne trasy i tyle, tak jak to Wsiąść do pociągu ma coś takie na zasadzie Age of Steam, czyli nowa mapa, jakieś tam mikro zasady. I trochę zasady. Tylko, że to są, wiesz, przeskakujesz z pudełka na pudełko, tak? A tu masz w jednym pudełku dosłownie kilka różnych fajnych wariantów i no kurczę, byliśmy zadziwieni i to nie tylko moje zdanie, jako dorosłego, bo też kolegów pytałem. No. Powiedz mi, czy tych kolegów, którymi się jeszcze kolegujesz, a powiedz znaczy mi, jak to nagrywamy, to już nie wiem. Powiedz mi, czy każdy gracz tak jakby ma, czy ta gra jest asymetryczna, że tak powiem, te umiejętności, które dochodzą, one dochodzą tak jakby globalnie dla wszystkich takie same, czy ona się gdzieś tam każdy tak jakby w swoją stronę się rozwija? Znaczy zadania,
Muszę iść, zaraz się wysmarkać. Zadania są dla wszystkich, tak? Umiejętności. Jest coś takiego, że na początku nawet mamy tak zwanych pomocników i to już jest fajny myk i można było to wprowadzić ogólnie do Ticket to Ride, tylko że może jest, ale no nie jestem fanem serii, że masz, wiesz, zawsze jakąś tą umiejkę nawet i sobie na początku je, że tak powiem, wybieramy od najsłabszego gracza do najlepszego. O właśnie, fajnym patentem jest to, że kończymy ten tak zwany epizod, zmienia się coś na mapie. Pierwszy gracz ma zawsze przywilej, wiesz, powiedzieć, gdzie idziemy, w którą stronę Stanów Zjednoczonych, tam które pudełko, kopertę otwieramy. Najsłabszy gracz ma taką dopałę, że będzie miał lepszy start w kolejnej grze i powiem ci, że to jest bardzo fajne, bo z gry na grę jest tak, że jak na przykład przegrywasz, tak? Jak ja przegrywałem, to kolejną grę łatwiej mi było wygrać, tak? I tak z naszą córką, że ona, wiesz, widziała to, że nawet jak przegrywa, to jest w stanie odrobić, bo widziała to po nas, tak? Na początku powiem jeszcze tak, że graliśmy jak równy z równym, ale potem jak już było więcej kombinowania, więcej optymalizowania, jednak jak ta gra już się robiła potężna, tak? Jak trasy tam oceniać, prawdopodobieństwo, to już jednak dziecko trochę odstawało. W sensie tak jakbyśmy już grali tak na noże, ale ogólnie to naprawdę dawała radę. Ja powiem uczciwie, ja byłem tak zachwycony tym, kupiłem, bo stwierdziłem, że no tam, co mam do stracenia, nie wiem, kupię coś na pociechę dla pociechy i no zupełnie powiem ci, szczęka mi opadła, bo taka gra, no taki klasyk i co tam można dać takiego, żeby ludzi zainteresować, żeby każdy epizod był, każda gra była zupełnie inna i to im naprawdę świetnie wyszło. Czyli nie miałeś poczucia na koniec takiego trochę znużenia powtarzalności, bo często się słyszało o Pandemic Legacy, że już tam, wiesz, już ludzie na koniec przechodzili, aby przejść tylko do końca. To coś takiego... A tutaj mówisz, że... No. Przepraszam, bo ci wchodzę w słowo jak zawsze. No. Pandemic, tak, sezon drugi był taki dla nas, że już był bardziej oczywisty i już potem, mimo tego, że odkrywałeś nowe elementy, to już były takie do przewidzenia, tak? A tutaj w każdym momencie gry było coś takiego wow, coś nowego. Też to nie było tak... Jakiś taki twist w każdym scenariuszu, taki zadziwiający po prostu, przykuwający uwagę. Tak jest. Nie było to tak może to klimatycznie, tak, bo zawsze ta opowieść w tle była, że rozbudowujemy te koleje, tam jest ta mama, nie pamiętam, mama Morgan, no już dobra, wypadło mi z głowy, że ta zła postać, którą też ścigamy, tam jej bandyci, to było gdzieś tam w tle, ale no może nie było to tak wplecione w tą mechanikę, ale same poszczególne te motywy, że tam gdzieś sobie jakieś naklejeczki przyklejasz, że zbierasz coś tam. Nawet tutaj spoiler, są zdrabki, a tym bardziej, wiesz, dzieci, to nasz mały synu się jarał, bo wiesz, bo mówił, no to dawaj tutaj zdrapuj, nie? I on, wiesz, tam nawet siedział, patrzył, co my robimy przez chwilę, bo go tam za bardzo to nie interesowało, jest to za trudne dla 4-latka, ale wiesz, był zajarany, bo mógł sobie coś podrapać, tak? Takie elementy, które to takie chwytliwe ale to chwytliwe dla dorosłych i dla dzieci. I powiem ci, że jeżeli ktoś szuka bardzo takiej angażującej mimo wszystko gry, innowacyjnej, to może w tym wypadku no zaskakującej gry, ciekawej, naprawdę na wiele godzin gry, to mogę polecić. To i już dla takich nerdów to pewnie oni też mogą tam kręcić nosem, ale dla takich bardziej graczy, wiesz, takich środka powiedzmy, którzy jeszcze nie pograli, nie skończyli na Paxach i na Bear Trapie, to jak najbardziej. Plus dla rodzin z dziećmi, takiego rodzinnego grania, no super inwestycja, tak? Powiem ci, że... No ja słyszałem, że Rebel ma robić kontynuację w Polsce właśnie, lokalizować, CPK wsiąść do samolotu, specjalną mapę właśnie i legacy historii tak, to jest mocne legacy, tak, na lata. Lata 2023. Tak, albo 3000. Tak, ale... No... Ale chciałem zapytać, czy myślisz, że tutaj jest zostawiona furtka dla kontynuacji, tak jak Pandemic Legacy, druga, trzecia część? Znaczy wiesz co, to jak... Czy historia się zamyka całkowicie? Ja myślę, że jak oni zrobili kontynent USA, tak, bo pierwsze wsiąść do pociągu też było na terytorium tam Stanów Zjednoczonych, potem wchodzi Europa, myślę, że są w stanie zrobić, wiesz, jakby każdą część na tej zasadzie, tylko
Okej, ale mamy Morgan po prostu pokonuje się definitywnie i ona się już nie pojawi w Tak, kolejnym tak, odcinku. tak, to jest okej, nie? Tylko kwestia tego, że na przykład jakbyśmy to przełożyli na Europę, to każdy kraj czy każdy region może mieć swoje jakieś tam smaczki, tak zwane, tak? Nie każdy. No dobra, no niektóre będą biedne historie miały. Ale da się to zrobić, Mniejsze pudełko, no da się, mniejsze pudełko, tylko kwestia mniej naklejek, tak, kilka wagoników, wsiąść do pociągu Białoruś, a tam otwierasz, a tam nic w środku, nie? Korea Tak, Korea Północna. Północna. A tam jedna wielka biała plama. To tylko kwestia tego, jakim te pomysły, wiesz, się skończą, nie skończą, bo jak będzie to powielanie tego, co było, tak, i otworzysz sobie i widzisz te same tam gadżety fizyczne, że tak powiem. Tylko, że zmiana nazwy Tak, mapy, tak, no. no takie jakby te same pomysły, to już nie będzie fajne, ale co wam powiem, że doskonale się pobawiliśmy, naprawdę, spędziliśmy przy tym wiele godzin czasu, jakby przelicznik, wiesz, wydanych pieniędzy No. tak jak, nie wiem, idziemy do kina, zawsze ludzie to różnie No, porównują, rozumiem, tak. to naprawdę się zwróciło, a po czym sprzedałem to na OLX-ie za jakieś śmieszne pieniądze. Teraz to już nie powiem, czy to było 30, 40 zł, 50, nie wiem, naprawdę, nie pamiętam, bo pudełko było Tak tak... nie było sobie zostawić te wagoniki do zabawy No dla właśnie, dziecka nawet. no właśnie oni za bardzo nie chcieli, a już mam tyle części zamiennych, że tak powiem, że po prostu głupio mi było to wyrzucać, a sobie pomyślałem, że ktoś z tego prototyp zrobi, tam nie wiem, czy się da w to drugi raz zagrać. Aha, ale w ogóle po przejściu całej kampanii mamy tak zwaną unikatową mapę i możemy normalnie grać w ten... Czyli tak jak w Pandemic Legacy, tak? Tak. Możemy grać w Możemy grać warianty normalnego takie Pandemika tutaj w Ticket to Ride na wielkiej mapie. No, tylko mówię, no ja najbardziej, ale ogólnie my tak nie jesteśmy fanami, nawet i moje dziecko, chociaż mamy wersję na tableta jakąś tam, czy na komputer, to wiesz, Digital od Asmodee, moje dziecko tam coś pograło, ale też nie jest fanką. Więc ja sprzedałem to na części zamienne i pamiętam, że jeszcze ludzie się dobijali, czy to jest, więc za tanio sprzedałem. Więc nawet jak to kupicie za te 300 zł, pogracie, oddacie komuś, to myślę, że jest to spokojnie do łyknięcia. No nawet można na gwiazdkę zapakować komuś niezorientowanemu, no tutaj proszę, gra Ticket to Ride, nie? I już masz prezent z głowy, kurde, ktoś nieświadomy dostaje, o, grę dostałem. Ale tu też w instrukcji jest napisane, że się jakieś koperty otwiera. Tak, twój indywidualny egzemplarz. Znaczy to... Ciężko się opowiada o takiej grze, wiesz, bez spoilerów, tak. Szczególnie, że tutaj naprawdę te spoilery to jest właśnie... No ale tak już powiedziałeś, że mama Morgan ginie na końcu, więc to Tak. nie ma co To grać. tak jak było w Brunet wieczorową porą, że tak, prosimy o wyłączenie, a mordercą jest kelner, prosimy o wyłączenie odbiorników, tam 20 stopień zasilania. To nie wiem, czy to nie w alternatywach, czy w Brunecie, już mi się myli, ale to tak na zasadzie, no... Wszystko Państwu powiedziałem, nie kupujcie. Nie, mogę z całego serca polecić, bo jak tak słuchacie nas czasami i ja tam, nie wiem, tutaj się zachwycam pociągami, cięższymi grami, tak? Tutaj jestem znudzony takimi typowymi, mainstreamowymi eurami, które dla innych są jakieś tam wybitne, tak? Jakimiś takimi grami... No wiecie powiedzmy jaki mam gust, tak? To też zawsze polecam, żeby sobie skonfrontować czyjś gust i pozytywne rekomendacje i tak zwane negatywne i dopasować do swojego gustu, bo naprawdę można jechać na tym, że mamy zbieżny gust albo mamy totalnie inny gust i po prostu wiemy co tam kupić, czego unikać. Ale tutaj naprawdę jak wiecie jaki jestem tam, nie wiem, krytyczny, wymagający, tak tutaj, no super zabawa. Jeszcze jak z dzieciakami w to pogracie, to efekt wow jest gwarantowany. No naprawdę, samo to, jak ile tam rzeczy upchali i były to takie fajne, spójne z tą mechaniką, a jednak za każdym razem coś innego i takiego angażującego, to no jako dorosły otwierasz, wiesz, micha ci się cieszy i tutaj doceniasz autorów, tutaj naprawdę można pochylić czoło przed nimi, że no postarali się, tak? Postarali się, więc pewnie kolejne części będą tylko dojonkiem, ale to już takie moje. No to warto załapać się na pierwszą. Na pierwszą, tak. No naprawdę, powiem wam, że podejrzewam, że ta gra mimo wszystko stanieje z biegiem czasu. Jak nie wszyscy to łyknęli, to spokojnie, jeszcze tam są jakieś święta po drodze, Dni Dziecka, kolejne Boże Narodzenie, może będzie wydana nowa część, to stanieje. No jednym słowem, ja bardzo polecam od siebie.
No dobrze, to przejdźmy dalej, bo ten odcinek bez Rainiera Knizi to jest odcinek stracony, więc możemy sobie teraz polecieć w kosmos trochę dalej właśnie niż do Ameryki Pozdrawiamy. i omówić Mlem. Jaki tam jest podtytuł? Mlem. Kosmiczna agencja, Kocia Kosmiczna Agencja. Kosmiczna. To nie wiem, nakreśl klimat, ja sobie pójdę po chusteczkę i sobie doleję jeszcze kawy. Dobra. Albo nie wiem. Tak, żeby nie chodzić, to zrobiłem sobie 2 kawy i sobie myślę, ale jestem sprytny, a teraz jak wypiję, to będę chodził siku, nie? Więc mistrz. Mistrz planowania. Człowiek optymalizator. Dobra, to ten Mlem. To gadamy o Mlemie. Dobra, jeszcze chciałem o wyspie doktora Moro opowiedzieć, ale to też jest ten sam autor, więc dobra. Mlem, Kocia Agencja Kosmiczna. Mam tę grę z tyłu za sobą. No, co mamy powiedzieć? Mechanicznie nie będziemy tego omawiać, po prostu fabularnie mamy rakietę, do której wsiadają nasze kociaki i przelatujemy drogę mleczną w poszukiwaniu tam gdzieś tej końcowej gwiazdy, czyli mamy na planszy taką ścieżynkę. Kotonauci, tak. Tak, jak w Chińczyku po prostu i punkt za punktem sobie latamy od punktu do punktu, aż dojdziemy do samego końca, w międzyczasie wyrzucając tych naszych astronautów na poszczególne planety, żeby zdobywać punkty, tak? I gramy do czasu, aż się po prostu rozbijemy 11 razy. 11 raz tam jest tor taki rozbić. Kosmicznej porażki dokładnie się to nazywa. Tak, kosmicznej porażki. Więc gra, jak na początku to oglądałem, to wydawała się prosta. Mamy ten motyw kości, gdzie sobie po prostu decydujemy, o ile się poruszymy dzięki rzutom kośćmi. Ale kurczę, tam się jak później zaczęło się dodawać te wszystkie elementy, czyli działania specjalne każdego kociaka, tego żetonu. Tam są różne rodzaje kociaków. Mamy sekretne misje. Mamy różne działania, co tam jeszcze? Mamy różne dodatki w postaci, nie wiem, kosmitów. No, takie tak zwane moduły, tak. Moduły, no i nagle to robi się z tego, bardzo skomplikowana gra. Znaczy właśnie, przynajmniej czy skomplikowana, właśnie taka obszerna, jeśli chodzi o ilość zasad. Właśnie powiem ci, że no tak pozornie, bo ja też pierwszy raz tę grę widziałem w sklepie Rebela, tak? Znaczy w sensie gdzieś tam wchodziłem na Rebela, bo ktoś promocję reklamował i gdzieś tam się rzuciło, bo to ogólnie Rebel jest tutaj wydawcą i pociągnął ten temat. I gdzieś tam było w tle, wiadomo, ten Mlem, koty, coś tam, jakaś śmieszna grafika na okładce i sobie myślę, no nie, nawet w to nie klikam, tak? Potem graliśmy w bibliotece w te pociągi, o których tam kiedyś mówiłem, gdzie moi koledzy przeklinali, a stolik obok wesoło rodzina rzucała kostkami. Ale tak wiesz, nie byłem w ogóle do tego przekonany, tak? Nawet na to nie chciałem spojrzeć, tak? Tutaj raz, że kotki cukierkowe, tutaj sobie myślę kostki. W końcu kolega mi to pożyczył i dziękuję panie Mirosławie. Kolega mi to pożyczył, powiedział, że to jest taka turlanka, twoim dzieciom się spodoba, że coś jak potwory w Tokio. No mówię, no dobra, to też pożycz. Mi się skojarzyło, przez te kości skojarzyło mi się z potworami z Tokio. To pożycz, tak? Nawet i żeby nie było, nawet nie wiedziałem, że to jest doktora Knizi, tak? I przyniosłem to do domu. Przeczytałem instrukcję, no proste jak drut, tak? No rzucamy kośćmi, tak jak powiedziałeś, mamy tam jakichś tam swoich kotonautów. Cały patent polega na tym, że lecimy od pola 0 do pola 25 czy 26 naszą taką rakietką. Twist polega na tym, że zawsze na polu się zatrzymujemy, musimy tam dopasować grupę kości, jeżeli nie dopasujemy grupy kości, na przykład musimy zagrać tylko jedynki i dwójki, tak? Nie wyrzuciliśmy jedynki, dwójki, no to wtedy nasza rakieta, tak jak tam w Monopolii wraca na start, tak? Czy tam w Chińczyku wracasz na start, nie otrzymujesz premii. No taka wesoła gra, tak? Pierwszą grę to z Adą chyba zagraliśmy 4, 5 razy pod rząd, a w ogóle chyba przy drugiej grze stwierdziłem, że no samo rzucanie tymi kostkami jest za łatwe i wrzucamy te wszystkie moduły, gdzie z tymi modułami już było no tak już za bogato, tak bym powiedział, tak? Że ty mówisz, że ta gra się robi taka duża, nie wiem, czy obszerna. No jak na grę rodzinną, to wydaje mi się, bo tak, musisz tak naprawdę sobie w głowie zaplanować ryzyko tak jakby obstawienia tych pionków na całą tak jakby tą trasę długą. Czy już obsiewać te planety po drodze, czy trzymać do końca tych swoich kosmonautów. Dodatkowo
oprócz celów takich indywidualnych są jeszcze cele takie ogólne, jeśli dobrze zrozumiałem. Tak. I jeszcze w głowie optymalizować, czyli chcę zrealizować ten cel, czyli powiedzmy chcę być na 4 planetach, czy tam 3, nie wiem ile jest. Tak, na 4 w dalekim kosmosie, co jest fajne. Jakie tam, czy księżyce skolonizować, czy właśnie te planety. Dochodzą nam ci kosmici, którzy schodzą tak jakby do nas i dają nam też dodatkowe kostki, czy jakieś tam inne błogosławieństwa, jak to kosmici zazwyczaj. Tak, spotkanie z UFO No, daje sporo punkty. tego. No jest I w sporo. zależności od tego, jakiego kosmonauty użyjemy, takie ma on umiejętności, bo jest spadochroniarz, który potrafi po katastrofie wyskoczyć na sąsiednią tam gdzieś planetę. Po zamachu. Tak, jest tam, nie wiem, no są różni różne rodzaje tych kosmonautów. Kurde, dla takiego dziecka 8. Nie, no właśnie, Ja myślałem, dobra, 10, i tutaj 12 plus to pana jest, no. zaskoczę, bo ogólnie tak, nie wiem, od końca rakiety strony powiem, że ta gra jest dla mnie taką grą do piwka. Jest to gra taka rodzinna, imprezowa, ale ogólnie jest gra do piwka, wiesz, wesołe turlanie. Bez turbooptymalizacji. Bez turbooptymalizacji, ale do tego, też do tych wariantów do grania z dziećmi też nawiążę, ale dla mnie jest to taka wesoła gra do piwa, ale ona jest strasznie duża, tak, bo tam jest mata, tam nie macie planszy, tylko matę, jest rolowana mata, jest to świetnie wydane, wiadomo, wydanie na najwyższym poziomie Rebel Asmodee, tylko ta mata jest okropnie długa, wielka, jest naprawdę bardzo długa, jak mamy stół. Fantastycznie, że nie pamiętam jaki on ma wymiar, ale dosłownie w poprzek stołu całą matę rozwijasz. Więc ja sobie tak pomyślałem, że wiesz, wziąłbym to do knajpy z kolegami zagrać, tak, przy piwku tak zwanym, ale tego no nie rozłożysz na takim konwencjonalnym stole, tak? Jest to fajnie pomyślane, ale to nie wiem, wersja piwna to by musiała mieć jakąś taką zmniejszoną mapę, mikromapę albo taką... Ale to nie jest zbyt infantylna węża. na grę. Nie, właśnie... Właśnie moim zdaniem to nie jest właśnie zbyt infantylna, jest to takie coś a la, wiesz, a la Deep Sea Adventures, tak, że wiesz, jest turlanie, kupa śmiechu, czy takie push your luck typowe, czy wiesz, tak jest samo, tam czy lecimy dalej w kosmos, a tam było, wiesz, czy nasza łódź podwodna schodzi niżej, tak, czy nasz sznurek schodzi niżej. No jest to droga gra w ogóle, grubo ponad 100, więc to pod tym względem to mi się wydawało, że trochę taki przerost formy nad treścią. A co do samej mechaniki, to nasze dziecko spokojnie, Ula 8, no już daj 9 lat już, dam jej to 9, no niech ma, bo za chwilę ma 9. Spokojnie wszystko ogarniała, spokojnie liczy, spokojnie jest w stanie określić prawdopodobieństwo, wiesz, dodać sobie kostki, czy jej się opłaca tu, czy tu, punkty, no czasami jej pomagaliśmy, tak, że jak staniesz tutaj, to wiesz, zrealizujesz ten cel. Ale to dosłownie mówię już z tymi wszystkimi modułami. Ta podstawowa gra, gdzie tylko, wiesz, wybierasz kości, szacujesz to ryzyko, to jest bardzo proste i to nasz synu 4-letni autentycznie z nami grał w to. Rzucaliśmy kostkami, tam są w ogóle kostki tylko do wartości 4 czy do 3, kurde, grałem w to, żeby nie było kilkadziesiąt 4, tak. Kilkadziesiąt razy, a dosłownie wyleciało mi z głowy. To synu, nawet mały, potrafił sobie policzyć te oczka, bo on się jara, bo już umie liczyć oczka. Tak, przesuwamy tą rakietkę. Wiadomo, że tam tych kotonautów dawał na pałę, bo on za bardzo już nie kumał tych specjalnych zdolności, to co mówisz, ale byliśmy w stanie po prostu zagrać nawet z dzieckiem. On się jarał. A jest interakcja jakaś między graczami? Czy ta osoba, która w danym momencie steruje tą rakietą, czyli jestem kapitanem, w jakiś sposób oddziaływuje wyborem kostek na możliwości innych graczy, którzy później po nim będą tymi kapitanami? Czy tutaj... Znaczy miałem wrażenie, że nie. Teoretycznie myśmy nawet grali w odkryte cele, tak, że ty musisz na tej planecie wylądować, ja na tej. Ale ogólnie, no nie, no bo każdy patrzy na siebie, tak? Ewentualnie jest taki patent, że masz takiego kota, który zabiera kostkę, jak wysiada z rakiety, to zabiera jakąś tam kostkę, że możesz, kolejny gracz zostaje tym kapitanem i on wtedy rzuca to tą pozostałą liczbą kości, a ty możesz być tym złym kapitanem, który jeszcze wysiadając, wiesz, zabiera kostkę, czyli jakby tam odcina jeden silnik. Więc to, znaczy... No teoretycznie dałoby się, rozumiem, że powiedzmy mam spadochroniarza, ale... więc rozbijam... nie możesz specjalnie rozbić Znaczy nie możesz, właśnie o to chodzi, że bo to jest, wiesz, typowo losowa gra, nie możesz właśnie tak zaplanować. No zagraliśmy w to naprawdę, no już powiem, kilkadziesiąt razy i mam wrażenie, że zawsze i tak musisz pchać tę rakietę do przodu, nie? No wiadomo, że tam w połowie są jakieś te misje, ale im dalej tam końca galaktyki czarnej dziury masz więcej możliwości punktowania.
Znaczy ogólnie jest to ciekawa gra, tak? Kolega mi też mówił, że to są takie ala potwory w Tokio, zresztą co wspomnieliśmy, ale żeby nie było, potwory w Tokio są dla mnie dużo lepsze. Mimo tego, że też jest tylko turlanka, ale tam już bezpośrednio się nawalasz między sobą, tak? Jest jakiś cel i faktycznie jest ta interakcja, wiesz, komuś dowalić. No właśnie, to Masz prostsza wydaje się Potwory w Tokio są zasadach. prostsze, tak. Ale walisz kogoś, wiesz, taka A dają typowa. fajne decyzje, a tutaj tak naprawdę decyzję masz, no czy wysiadam, czy nie. No tak, no brakowało mi czegoś takiego Więc jak nie w tych wiem, dlaczego tak ci się to spodobało, bo ja patrząc na to z boku, to wydaje mi się gra straszliwie nudna i dlatego tak dopytuję. No właśnie, to jest to, jak tam pisałem wam, że gra z syndromem kolejnej partii, a ja już mam dosyć, nie chcę grać kolejnej partii, nie? Ale na początku tak było, że z Adą siedliśmy sobie, wiesz, partia trwa może 10 minut, tak? Ale u nas... Te 11 rozbić w ciągu 10 minut Znaczy, następuje? to jest tak, że masz 8 tych kotonautów, tak? 8 kotonautów i gra się kończy albo wszyscy, wiesz, albo wszyscy zasiedlą te planety, księżyce Tak. i tak dalej, albo będzie tych 11 rozbić. To u nas... Znaczy nie wszyscy, jeśli pierwsza osoba pozbędzie się chyba Znaczy, no ostatniego tak, kotonauty, właśnie, no wszyscy, zasiedli. tak, że No. ktoś tych kotów się pozbędzie. To u nas zwykle było tak, że Tak. raz czy dwa się zdarzyło, że faktycznie do końca dojechaliśmy, że były porażki i to nawet nie na 3 osoby, tylko na 2, a tak zazwyczaj to każdy gdzieś wysiadał, nie? I im więcej było tych opcji, tych właśnie rozszerzeń, że UFO, że coś tam, to gra się wydawała taka nomen omen miałka. Miał. Bo... No to ja już nie rozumiem, bo ty chwalisz Znaczy, wiesz tą co, grę, ja to tak, jest... chwalę, tylko chodzi o to, że dla mnie, dlatego mówię, że ona jest dla mnie grą do piwa i przy takich minimalnych zasadach, tam jakiś jeden moduł, bo jak dodaliśmy wszystko, to już było takie, wiesz, a tutaj stanę, to mam to, czego nie lubię, wiesz, w optymalizacjach, tu mam 5 punktów, a tu mam 4 i ona się staje taka, no już przesadzona. Kurczę, z tego tak jak rozmawiamy, to w ogóle mi to nie brzmi jak gra kniziowa. Nie widać jakiegoś takiego twista, jakiegoś takiego No nie. smaczku. Jest taka zupełnie Znaczy, miałka. tak, no powiem ci, że znaczy ten wariant, bo na początku mi się wydawało, ten wariant jest taki prosty, tak? Taki, wiesz, turlanie, kościany poker, tak? Ale jak już potem zagraliśmy z tymi wszystkimi wariantami, to jednak faktycznie oni tam w instrukcji podają, żeby sobie je dawkować i chyba to jest tak, to jest chyba mądre, bo ja tu mówię o całości już takim, wiesz, granie na bogato, a koniec końców, jak znowu wróciliśmy do tego wariantu takiego sauté, czyli same rzucanie kośćmi i te używanie tych mocy, tych kotonautów, to było najlepsze. I to już faktycznie nie jest tak łatwo, aczkolwiek zdarzało się tak, że wiesz, masz rzuty takie, jakbyś w kasynie wygrał $1 000 000 i jesteś w stanie dolecieć do końca, tak? A ktoś tam na twoich plecach też tam doleci z tobą. No a te umiejki tych poszczególnych kotonautów wykorzystywaliście, jakoś fajnie wpływały na decyzje, chociaż jakieś, bo tam jest, no tak jak mówię, spadochroniarz jest razy 2, tam jakaś tak, razy 2 planeta, coś. razy 2 księżyc, razy 2 głęboki kosmos. No Czyli tak. punktowanie po prostu. Dało się to wykorzystać, ale to powiem ci też, możesz zagrać, że tak powiem, próbować z tego zrobić, wiesz, mózgożera, ale wydaje mi się, że finalnie to jest taka prosta turlanka, gra do piwa. Znaczy, podoba mi się, jest fajna, tylko tak jak mówisz, no nie pasuje mi do Tylko ja nie wiem, quizy. co ci się tam podoba. No podobało mi się, że jest szybka, że sobie latamy, że rakieta się... Jak ty jesteś... ale nie, naprawdę, że jesteś Jak po prostu rasowy recenzent. Podobało mi się, że gra jest szybka. Tak, jest szybka, i fajna, sobie latamy. fajna, duża... Ale już ci mówię dlaczego. No bo ci mówię, że graliśmy w to 10 minut i taki czas gry mi się naprawdę bardzo, bardzo podobał. Bez tego nadmiernego liczenia. I jak ty jesteś tym kapitanem, to mimo wszystko ci ludzie, te koty wracają ci do bazy, tak? Nie giną, tak? Bo to nie jest tak krwawa gra, tylko powiedzmy rakieta zawraca na lądowisko, bo jakaś usterka jest, o tak to nazwijmy. To nie jest, nie powinno być to tłumaczone jakaś tam katastrofa, zamach i w ogóle. Ale to jest właśnie, pamiętamy. mimo wszystko to jest fajne, bo ty jesteś tym kapitanem, a my lecimy z tobą, tak? Czy leci z nami pilot, chcemy wysiąść gdzieś daleko, ale każdy ci życzy tej porażki kosmicznej, nie? Wiesz, to jest takie, to mi przypomina Rozumiem, właśnie czyli tego te emocje deep nad sea, planszą, nie? dogadywanie, trochę takie śmieszki nad Tak, stołem. tak. To sprawia, że gra jest nawet wiesz, ciekawa. z naszą córką, która jest wredna po ojcu i wiesz, i jak ja rzucam kostkami, a ona mi mówi skuś tam baba na dziada na przykład, wiesz, to takie... Widzisz, dlatego trochę drążę, żeby też jakiś wytypować profil gracza, jasne. czyli osoby, które by chciały do tego siąść tak typowo optymalizacyjnie. Znaczy też siądą, w jak skupieniu. najbardziej. Ja rozumiem, siądą, ale ta gra chyba zyskuje w takim imprezowym klimacie. Rozumiem cię teraz, o czym mówisz, że gra do piwka, czyli ta impreza wokół stołu jest ciekawsza,
te śmiechy, chichy, niż sama, powiedzmy, mechanika, czy tam ta gra nie broni się mechanicznie, że jest tak wciągająca po prostu, bo ten trzaskanie punktów cię tak przykuwa uwagę, tylko po prostu ta rywalizacja trochę, ta chęć roztrzaskania rakiety, te trzymanie kciuków pod stołem, że niech skuć baba dziada. Tak, znaczy na początku, zabawne. wiesz, na początku to się wydaje takie fajne, bo musisz sobie wybrać grupę kości, tak, przeliczyć coś tam, ale no nie wiem, druga, piąta gra i ty już wiesz, mam wrażenie, że Czwarte, już... piąte piwko. To nawet nie piwka, ale wiesz, w domu graliśmy i już sobie myślę, no to wszystko wiemy, tak? Wszystko wiemy o tej grze i staje się taka nudna właśnie, rzucasz tymi kośćmi i patrzysz sobie, a tu mam 3 punkty, tu mam 5, to wiadomo, lecę tam, gdzie mam 5, tak? I to jest takie, znaczy, jeżeli są ludzie, którzy lubią takie motywy, ale jest też ten push your luck, tak, że może jednak pójdę na ten cel tam globalny tak zwany, że wiesz, zasiedlę pierwszy tam tę planetę, albo księżyca, albo 2 razy dolecę do końca planszy. To Ale lepiej podejść do tej gry z przymrużeniem oka. z przymrużeniem oka, tak, ale nie mówię, że jest zła, ale na Knizję mi nie pasuje. Fajnie się przy tym bawiłem, ale no mówię, tak typowo imprezowo a la Potwory w Tokio, ale znowu, jak miałbym te 2 gry zestawić, to Potwory w Tokio są dla mnie, no nie wiem, 8/10, a to jest takie 6/10. I... To bida. No ja, Znaczy wiesz, bida, no. Eldorado bym wolał zagrać, nie? Na przykład, gdzie jest wyścig, gdzie mamy tą jeszcze kontrolę nad interakcją z drugim graczem, gdzie zasady są mega proste, a emocje, które cię trzymają przy stole, są dużo większe z tego, co tutaj rozmawiamy sobie. Jakbyśmy to porównali do właśnie tak bezpośrednio do Deep Sea, to masz taki motyw do Gypsy, to masz ten motyw, że wiesz, ty masz te skarby, wszyscy oddychamy tym samym tlenem, ale w pewnym momencie ty mówisz, dobra, wracam, a reszta ma ten wybór, to też powiedzą, że wracasz, tak? Bo tutaj ale ktoś nie zdąży, tak? A tu jest ten motyw, że rakieta dolatuje do jakiejś tam planety, księżyca i ten kapitan mówi, no dobra, no to trzymajcie się, to ja wysiadam, nie? No ty przejmujesz stery, tak? A ty stwierdzasz, że no zaraz się rozbijemy, bo tam została mi 1 kostka czy 2, prawdopodobieństwo jest nikłe, że rakieta dalej poleci, no to ja też wysiadam, tak? I pozostali mówią, no nie ma głupich, wysiadamy. A dla mnie już miejsca zabrakło. A no to no właśnie tam nie ma, że miejsca zabrakło, wiesz, że tlen się skończył. No nie, no bo tylko na planetach są miejsca dla wszystkich, ale tak, na znaczy na poszczególnych księżycach, tamtych ale tam masz też po 3 księżyce, no. tak? Więc może jakby się grało na, wiesz, na maksa ludzi i faktycznie ktoś by się tam dalej cisnął, ale to też jest łatwo to wypośrodkować, tak? Że widzisz, że już kostki się kończą, te pierwsze osoby zgodnie z kolejnością graczy, tam powiedzmy gramy na tam 5 osób, tak? To wiesz, że pierwsze 3 osoby mogą wysiąść, a dla ciebie na przykład zabraknie miejsca dla jako 4. gracza, 5, to po prostu kalkulujesz i wysiadasz, tak? Dla mnie te decyzje są takie lightowe, dlatego mówię, że bardziej ta otoczka, taka jaką imprezówka, to mi się podobała, tak? A jako... No, ale z tego, co mówisz, to lepiej chyba będzie działała na większą liczbę graczy, gdzie tego miejsca będzie brakowało rzeczywiście w większości. No tak, to wtedy masz te decyzje, tak? Czy wysiadam, czy jednak cisnę dalej, to będzie fajne. No sama gra jest, no mówię, trochę mi tego Deep Sea przypomina, tylko że taki właśnie rodzinny klimat. Mimo wszystko te kotki sugerują, że jest to gra adresowana taka trochę do młodszego gracza, do rodzinnego gracza. Ja bym ją chętnie wypromował jako taką grę, wiesz, imprezową, do piwka, że tak powiem. Tylko tutaj ta mata przeszkadza, mimo tego, że można na tej macie piwo postawić, kufel. No tak, nawet jak się zaleje, to nic się nie stanie. Ale tak, nie powiem, że ta gra jest, nie wiem, nijaka, miałka też nie jest, No ale nie jest 6/10, takim, no. Ale wiesz, dla mnie, żeby nie było. 6/10. Ale to jest okej, to jest, wiesz, ja skalą BGG się zawsze posługuję, dla mnie ta gra jest okej, w zagram. niektórych szkołach, żeby zdać, 2 dostać, to trzeba mieć 60%. Znaczy, no wiesz, dla mnie według oceny BGG to jest gra okej, tak? I większość gier tych takich oceniam na... dla mnie okej, to jest naprawdę, no działa, ma coś w sobie, ale jeszcze są gry 7/10, 8/10, 9/10 i tak dalej, które chętnie zagram. Mimo wszystko ja wam polecam zagrać, tak? Jest gdzieś chyba na tym BGA w internecie, nawet jak się uprzecie, to sobie możecie wydrukować, nie wiem, tą planszę, matę i sobie po prostu kostkami wesoło porzucać. Ale teraz mi się przypomniała jeszcze jedna gra doktora z kostkami, o której pewnie mało ludzi wie i to jest typowa gra do piwka, imprezowa i jest print and play, nazywa się Decathlon. Właśnie, Jak ten sklep. Idą... Zapłacili nam za reklamę. Tak, to nie było lokowanie produktu, niech się... 10-obój, dobra, powinienem powiedzieć 10-obój.
Decathlon. Jest to print and play na BGG, sobie spokojnie ją zrobicie. Gra polega na tym, że drukujemy taką planszetkę małą, ja nawet to mam zalaminowane. O, i tutaj polecam takie laminatory, kiedyś w Lidlu kupiłem za 60 zł. Tak, tak, naprawdę. Nie te profesjonalne. Karpie i laminatory mają najlepsze. Nie te profesjonalne. Nie to co Biedronka. Tak. I w każdej Biedronce macie inną cenę laminatora. Ojej, ja zawsze prowokacje, jak wchodzę z siatką z Lidla do tego, nie, do Biedronki. Ale nie, naprawdę. Ale karpia nie zalaminujesz. Polecam jeszcze tak już zupełnie pobocznie kupić sobie taki tani laminator, przydaje się przy grach, czy tam do szkoły dla dzieci. Nie super, tylko taki idiot laminator. Ale dobra, drukujecie sobie kartkę, na której jest 10 dyscyplin, tak, tego 10-boju. A ja polecam właśnie nie z Lidla, tylko kupić sobie laminator z Allegro z gilotynką. Kurde, jak mi to przyspieszyło czas wycinania, wiesz, kart i tak dalej. Z tym taką regulowaną temperaturę małą, masz, czy nie? Bo jeszcze chłopaki nie, mam hot i cold mam tylko, to czyli tyle. ten taki prosty jak ja, ale z gilotyną tak, to prosty, ale ma gilotynkę. Gilotynka jest super, bo wkładam sobie od razu kartkę, tnę, palce tak nie bolą jak przy nożyczkach. O, widzisz. Także polecam z gilotynką. Dobra, wracając do tego Decathlonu. Drukujecie sobie dosłownie jedną karteczkę, na której jest ten 10 dyscyplin. Przy każdej dyscyplinie jest opisane krótko, co robimy i gra jest typową turlanką kościanką, tak? I na przykład jest bieg na... Czekaj, słyszysz to? Ale panowie, ścieżka życia, pilnujecie? Ale jest... Ty, aż zobaczę. Ojej. Czy nie dzwonił? No właśnie. Ale jest motyw tego typu, że na przykład przy biegu na 100 metrów rzucasz kostkami, tam musisz co rundę odrzucić kostkę, powiedzmy 6 to jest spalony, na przykład rzut dyskiem, tak? Ale pchnięcie kulą. Na przykład też jest, teraz z pamięci walę, że 1 to jest na przykład spalony, resztę kości dokładamy i tam suma to jest nasz wynik, tak? Gdzie tam pchnęliśmy kulą. Mamy takich 10 rund, 10 dyscyplin. To już jest naprawdę typowa gra do piwa. Bierzemy taką karteczkę, gdzieś tam karteczkę na notatki, rzucamy sobie tymi tam 5 czy 6 kośćmi. To bardzo fajna zabawa i darmowa. Ale to jest gra z 72 roku, na BGG oceniona 5,4, best 1. Tak? Naprawdę Knizi, co ty gadasz? To jest to, mówisz? Czekaj. Nie, Richard Cohen, nie. Elliot Denman i to Thomas widzisz, Shaw. wpisz sobie Rainer Knizia Decathlon, teraz mnie, kurde. No proszę. Ale jaja. Jest Rainer Knizia, czekaj, Tak, jest, no rzeczywiście. Z 2003. No to nie, no to tak, i best 2. 2003, tak. Ale naprawdę, no jest to ultra prosta gra, taka też do piwka i jest to print and play. Możecie swobodnie sobie ją tam wydrukować, zalaminować, polecam, porzucać kostkami i to dla mnie, to jest na przykład dla mnie Knizia, tak? Bo jest ten twist, tak? Rzucasz kostkami, ale jednak odkładasz. Jest to kościany poker, ale tam się na przykład dużo dzieje, tak? Dawno nie grałem. Też coś tam odkładasz, chyba jest tam możliwość. Tak, jest, dlatego mówię, że to ale mi... bardzo chyba mało jest. To mi przypomniało właśnie ten Decathlon, tylko tak jak właśnie zahaczyłeś o motyw, że ci to Knizji nie przypomina, dlatego mi się ten Decathlon przypomniał. Że tu jest jednak więcej tych twistów i jednak takie ciekawsze wybory, tak? A jest to moim zdaniem podobny kaliber gier. Także macie alternatywę, tak, że tutaj gra za darmo, albo tutaj te ładne kotki, gdzie na pewno dzieci, znajomi się złapią na te chwytliwe grafiki, wykonanie, bo to jest naprawdę też wysoki poziom. Znaczy ogólnie ja mogę polecić tę grę, tak, polecę. Jako gra taka właśnie do piwa, jak ona by kosztowała, nie wiem, połowę tej ceny, nie tam 100 ileś, to bym powiedział, że super, bierzcie, pogracie czasami tam po rosole, z rodziną, gdzieś tam na imprezie, to naprawdę jest fajne, ten mlem. Wiesz, dla mnie trochę wyznacznikiem też, no to oczywiście nie, może jedną ze składowych, ale na co zwracam uwagę, to jest też ile wydawców sięgnęło po ten tytuł. No i tutaj oprócz Rebela tak naprawdę 2 tylko widzę wydawnictwa zainteresowały się tym tytułem, mimo nazwiska Knizi, więc tak... Z dystansem podchodzisz. Ale deweloperem był Michał Szewczyk, drugi tutaj na BGG. O, proszę. Widać, także pozdrawiamy Gradanie. Ja myślę, że to była też taka gra robiona stricte pod Rebela, tak mi się wydaje, bo też Phalanx tak samo u Martina Wallace'a jakby zamawiał te gry, tak?
ale na przykład taką jedną z tych gier były Aeroplany, pionierzy lotnictwa, także nie zawsze znane nazwisko gwarantuje sukces. Znaczy tu jest okej, no bo to jest gra do innego gracza, tak, do takiego rodzinnego. Ja bym ją bardziej sklasyfikował jako imprezówkę. Ja, znaczy jej mimo wszystko nie zjadę, tak. Nagrałem się w nią, wydaje mi się, że już byłem w całym kosmosie wzdłuż i wszerz. Ale jak ktoś by to wyciągnął, szczególnie w takim wrednym towarzystwie, bardzo, bardzo chętnie pogadam nad stołem. Ale tutaj jednak ci gracz... To tutaj ci nic nie daje, no bo tutaj nie zrobisz nic, jedynie co możesz sobie złośliwie dogadać, nie? Tak, ale wiesz co, ale daje znowu jak grałem być z moimi dzieciakami na przykład, to oni się cieszyli, bo sobie pododawali, jest jakiś wybór, tak? Wiadomo, że dla nich kategoria prawdopodobieństwa, chociaż o tym mówiłem, jest taka trochę, no jednak jest to kosmos, tak? Ale mówię, tutaj odłożysz sobie taką kostkę, czy takie kostki, to lądujesz na polu, na którym na przykład masz wybór z 3 kostek, tak? A tu lądujesz na polu, gdzie masz wybór tylko z 2 kostek. No to co wybierasz, tak? Że jednak tutaj jesteś w stanie polecieć dalej. Mimo tego, że teraz zrobisz mały skok, to potem zrobisz większy skok, tak? No i dziecko to też rozumie. Mały skok. Dla kota. Dla człowieka, duży dla ludzkości, tak. Tak. Nie no, jest ogólnie okej. No widzisz, ale przy tej okazji więc sobie kości zostały rzucone. Przy okazji ten Decathlon tutaj polecam. Ja bym się chciał zapytać o jeszcze jedną grę, którą ja skreśliłem od razu na starcie, jak zobaczyłem, co to jest. To na razie Kniziego odkładamy, a Jasne. bym pogadał o maszynie Turinga. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle, co to jest ten projekt Turinga, na czym polega on. To właściwie ten projekt tego Turinga miał na zasadzie stworzenie maszyny, która będzie myślała tak jak człowiek. Trochę mi się to kojarzy teraz z tymi pozytronowymi mózgami z opowiadań Asimowa. No i to zostało przełożone teraz na grę planszową, czyli taka typowo chyba dedukcyjna, tak? Tam wszystko się opiera na dedukcji po prostu. Czegoś, czego ja nie znoszę, bo ja jestem tak bałaganiarski, mam taki chaos w głowie, że zaprzęgnięcie moich myśli do tego, żeby wyciągały bardzo racjonalne i sensowne informacje z tych podanych danych, no to dla mnie to jest koszmar i męczarnia. Czy ty się męczyłeś przy tej grze? Wiesz co, ja jak pierwszy raz zobaczyłem zapowiedź tej gry, to miałem takie wow. Na Board Game Geeku tam była ta maszyna. Bo ty lubisz dedukcję, lubisz gry tak, dedukcją. Tak. To z Adą jesteśmy wielkimi fanami takich tak zwanych escape roomów, nawzajem takich zagadek. Dedukujecie, na przykład dzisiaj nie wyniósł śmieci. Czy to znaczy, że wieczorem nie będzie nic? Tak, to łatwo wydedukować. Jednak lata praktyki. Ale, małżeństwa? Tak jest, dobra. Małżeństwa i wcześniej konkubinatu, dobra, ale co, Tak wracajmy tutaj do maszyny. Zobaczyłem tą zapowiedź, tak, że to jest, po samej zapowiedzi już miałem wow. Potem na YouTubie pojawił się film tego Rodneya Smitha, Rodney, który Watch It Play, tak, który zawsze z tym rozbrajającym uśmiechem, który by, wiesz, on by nawet nie musiał metody na wnuczka stosować, u nas wszystko by wyłudził z tym swoim... Ja sobie zawsze go wyobrażam, kiedy kamera gaśnie, po prostu uśmiech mu znika. Co to było? Jak instrukcję do Robinsona, czy tej Marsjan musiał przerobić. To gdzieś tam na bajkach zawsze właśnie się z tego śmieją, że jak jest reklama, ty gdzieś tam na YouTubie napisałeś, Piton jest jak chipsy Lay's, to mi się przypomniało, jak Leo Messi je chipsy, nie? I właśnie mówili, że jak Leo tam Messi je chipsy, czy Cristiano Ronaldo Coca-Cola, oni w ogóle tego nie mogą... Tak, oni w ogóle tego nie mogą pić, czy tak dalej, bo to jest syf, tak, w kontrakcie i potem jak kamera gaśnie, oni tym żygają, nie? To... Żeby pozbyć się nadmiaru soli z organizmu. Dokładnie, bo tak, nawet tego nie połyka. Ale z tym... w sensie chipsów lub Coca-Coli. Z tym Rodneyem mam takie... Tak, czasami się też wydaje, że on tak z uśmiechem, a potem sobie myśli, Boże, i wiesz, z fajką, nie? Taki fajek i on tam, ręce mu się trzęsą i mówi, tak. gdyby mi za to nie zapłacili. Jeszcze nie? tylko 2 odcinki. Tak, dokładnie. I taka fajka, taki popularny w ręce. Ten biedny syn, który musi się uśmiechać zawsze, jak z nim granie. Tak, tato, świetny tytuł. Ile odcinków jeszcze? No, ale każdy ma jakąś robotę, Każdy ma jakąś robotę i musi zarabiać na życie. Ale dobra, i
ale już wracając i na poważnie, to Rodney robi te świetne swoje tutoriale i naprawdę z jego filmów się dużo nauczyłem gier, instrukcji i pokazywał tą maszynę Turinga. I on tam oczywiście pokazywał tak lekko, ja sobie myślę, kurczę, ale świetna gra, wiesz, i sobie myślę, no, znaczy prosta, w sensie on to pokazywał, tłumaczył, sobie myślę, no takie proste zasady, będzie tyle możliwości, taka fajna dedukcja, wow, kupię to, nie? I od razu wiedziałem, że to jest takie właśnie solo, łamigłówka, bo mimo wszystko, no, nie, on też tam mówi, że gracie z ludźmi, ale jest to po prostu solo, bo porównujecie swoje wyniki. No i w końcu, koniec końców przyszło do wydania tej gry. U nas Planszostrefa ją chyba miała za 200 zł, więc stwierdziłem od razu, że jako łamigłówkę nie kupię tego za 200 zł. Potem to Lucky Duck u nas wydało, tak? Wydaje mi się, że to Lucky Duck, tam cena była dużo niższa, ale też stwierdziłem, że no mimo wszystko nie kupię. Ale zdarzyło się tak, że czekałem na wersję online, ale zdarzyło się tak, że kolega Tycjan mi pożyczył i też mówił do mnie, że kurczę, próbowałem tą grę wytłumaczyć, ale no nie da się, musisz w nią zagrać. A ja mówię, jak to? Przecież ona jest taka prosta, nie? Bo pan z Ameryki, czy tam on jest Kanadyjczykiem, tłumaczył i w ogóle prosta jak drut. Wziąłem ją do domu, pokazuję Adzie, przeczytałem jeszcze do tam instrukcję, lekko, ale sobie myślę, nie, no ta instrukcja jest bardziej skomplikowana niż ten pan, co pokazywał w telewizorze. No po co ja będę instrukcję, nie? I też zacząłem coś Adzie tłumaczyć, ona nie kuma. Ja mówię, kurde, to gramy, bo to przecież musisz zobaczyć, bo ten pan pokazywał w telewizorze, prosta gra. No i gramy pierwszą grę, rozgrywkę, nic nam nie wychodzi. No coś tu jest, coś zepsuta ta gra, nie? Potem kolejna, rozkładamy drugi raz jakąś tam zagadkę. No coś nam znowu nie wychodzi. Trzecia rozgrywka. Znowu nam nie wychodzi. Mówię, kurczę, przeczytajmy tą instrukcję, bo coś ta gra nie działa. Tak? A potem taka jest prawda, żeby zrozumieć te zagadki i dobrze je zinterpretować, to cała trudność tej gry na tym polega. Jak w końcu ci kliknie, bo nam w końcu kliknęło, to naprawdę zabawa jest przednia. Ale te reguły logiczne, które są tam podane, to na pierwszy rzut oka, tak jak ten pan Rodney pokazuje, sobie myślisz, kurczę, prościzna, wiesz, rozwalę tam tych milion kombinacji, a potem się okazuje, że przy tych prostych zagadkach jesteś głąbem. I naprawdę, no myśmy grali To tak jak przy grach Splotera. Tak, takie nawiązanie do gier Splotera. Podobnie się poczułem jak przy Food Chain Magnate, zawsze jak za Adą gram, tak, to ja przy mojej żonie się czuję jak głąb, bo ona niestety mnie zawsze tam przejedzie. Lepiej gotuje, no taka jest prawda, więc oddajmy jej to. Budżetem też zarządza. To prawda. I zdecydowanie lepiej niż ja. Ale ta maszyna Turinga, powiem... Nie kupuje gier za 800 zł i to już jest sukces. Jakie 800? Jakie 800? Mówisz o tych tanich... Pozdrawiamy Adę, która nas słucha. Mówisz o tych tanich wersjach. Plus cło. Tak, plus cło i shipping z USA. Tak. Pozdrawiamy Golden Spike. Nie, no same reguły logiczne, żeby to zrozumieć, to już jest jakiś tam próg wejścia wyższy, ale jak to zrozumiesz i widzisz, ile tam jest konotacji, tak to powiem, tych zębatek, jak to rozwiązać i szczególnie na tym poziomie takim trudnym, gdzie masz 6 podpowiedzi, tak, tych 6 reguł logicznych, kurczę, ta gra jest naprawdę potworem i pali mózg. Znaczy to jest chyba gra do uczenia właśnie z takiego logicznego myślenia po prostu, jako takie zadanie mogłoby spokojnie w szkole służyć jako narzędzie do edukacji. Tak, tego, tak rozumiem. I myślę, że to spokojnie, wiesz, szkoła średnia czy nawet na studiach. Bo z aplikacją graliście czy bez? Tak, znaczy z aplikacją. Aplikacja tam, tak, z aplikacją. To są dodatkowe zagadki po prostu. Są dodatkowe... No powiedz mi, czy te zagadki są na tyle różnorodne, że chcesz w to grać 10, 20 razy, 30? Są na tyle różne, bo tam jest faktycznie kombinacji, tam na pudełku jest chyba nawet napis, że ta gra ma miliony kombinacji. Nie, jest tam... No ale kombinacja, czy to jest kombinacja, że układamy trójkąty albo kwadraty, czy jaka to jest? Znaczy wiesz co, bo jest... no jest tam tyle tych permutacji, tak, z matematyki, że jesteś w stanie zrobić faktycznie tych milionów kombinacji. Znaczy tam zawsze wiadomo, jakieś liczby sobie musisz znaleźć, tak, ale jak do tego dojść i jak nawzajem to wykluczyć, cały ten proces dedukcji, tego logicznego myślenia, moim zdaniem tę grę tutaj kształtuje, no pewnie no taki był zamysł. Jest wysoki próg wejścia mimo wszystko. No jeżeli ktoś to od razu zrozumiał, zajarzył, to naprawdę szacunek, bo na początku jak czytaliśmy te podpowiedzi, to nam się wydawało oczywiste, a potem się okazało, jak jednak wróciłem do instrukcji, że to źle interpretujemy.
I cała ta zabawa w odnajdywanie tego i nawet w pewnym momencie, jak sobie, wiesz, uświadomisz, że jedną składową masz źle i potem cały domek z kart ci się sypie, to kurczę, no ja powiem tak, jako łamigłówka, bo też bardzo lubię te łamigłówki jednoosobowe, to no, naprawdę świetna rzecz, tak? Jako gra planszowa, bo jest to tak tutaj wydane, reklamowane, no to polega na tym, że po prostu we dwóch rozwiązujemy tę samą łamigłówkę i po prostu kto zrobi to szybciej, tak? Czy ty zrobisz w 5 ruchach, ja w 6 i ewentualnie, wiesz, no dzielimy się tą, wiesz, satysfakcją, że zrobiłeś to szybciej niż ja, tak? Albo w mniejszej ilości podpowiedzi, bo tam sobie dobrze sobie tam wskazówki poukładałeś. To co mniej więcej coś takiego w uproszczeniu i takim, żeby komuś tutaj dać obraz, to tak alchemicy. Jak sobie w alchemików graliśmy i tam mieliśmy mówimy tak naprawdę o każdej grze z motywem dedukcji, z których została wycięta jakakolwiek ta sztuczna otoczka fabularna. Tak. Nie wiem, niezbadana planeta, alchemicy, to wszystko, czy tam niepożądani goście, czy coś takiego, to wszystko ma dodatkową tą fabularną otoczkę, a tutaj jest po prostu w twarz dostajesz zagadkę i tyle. No jest to łamigłówka o bardzo wysokim poziomie trudności. Od tego łatwego, to faktycznie jak się już zajarzy, to łatwe, bo tam są 4 podpowiedzi, więc jest łatwo, ale kończąc na tych 6 i faktycznie można sobie generować ten poziom trudności taki trudny, to już trzeba tutaj się wykazać naprawdę wysoką tutaj, wiesz, przenikliwością, inteligencją. No bardzo fajna rzecz. A jak myślisz, jak małemu dziecku jesteś to w stanie wytłumaczyć? 10-latkowi? Nie ma szans. 12-latkowi? Wydaje mi się, że to już jest taki poziom, nie wiem, 8. klasa szkoła średnia. Tak mi się wydaje, bo tu nie będę mądry, bo tego bym w życiu dziecka, no nie, jak my jako dorośli, nie wiem, no tam powiedzmy matematycznie dosyć wysoko postawieni. Ale nawet pokazując na przykładzie, że jak ja rozwiązuję, może w ten sposób, nie tłumaczyć zasad, tylko pokazywać w trakcie gry. No ja ci powiem, że jak oglądałem u Trolla jakąś tam recenzję, no to też, kurde, tego nie zrozumiałem. Fakt, że tam jednym okiem uchem oglądam, ale kurczę, no wydaje mi się to mega ciężkie. Jest to naprawdę świetną łamigłówka. Widać, że to jest, wiesz, typowo robione na komputerze, tak? I czekam, żeby zrobili aplikację na telefon. Jest aplikacja. Jest, ale nie taka... Chodzi ci całkowicie, tak? Tak, w ogóle bez planszówki, tylko samą dokładnie, tak, żeby to była gra komputerowa, tak. Tak jak Lisek w Rejsa na kiblu bym też zrobił 1 000 000 partii. Znaczy ogólnie mogę to polecić, tak? Ale jako łamigłówkę, bo jako grę planszową, taką, że rywalizacyjną, to tak samo by mnie znudziło to jak ta Planeta X. Mimo wszystko. Znaczy w Planecie X jeszcze powiedzmy były te teorie, widzisz, że ktoś coś daje, jest tam pole do dedukcji i jednak jest ta wspólna plansza i tam się dużo więcej dzieje, tak? A tutaj ten motyw polega na tym, równolegle rozwiązujemy zagadkę i po prostu kto pierwszy, ten lepszy. A jako ten tryb taki, no nie wiem, kooperacyjny, tak jak we dwójkę siedzieliśmy i próbowaliśmy to rozwiązać, to było wow, ale też męczyło mnie trochę rozkładanie tego na stole, tak? Dlatego mówię o aplikacji czy tam graniu na komputerze, bo wiesz, bo tu masz karty, musisz sprawdzać w ten dekoder, nie pomylić się, zapisywać sobie na karteczce te swoje, ten tryb dedukcji, tok dedukcji. No, dla mnie to jest masakra, po prostu utrzymanie porządku w tym notesiku, to takie, przekracza moje dlatego mówię, że to mi mimo wszystko przeszkadzało, bo można byłoby to wszystko spokojnie zaimplementować, no tak dla mnie tak jak Planeta X, tak, mogłoby to być po prostu gra komputerowa czy łamigłówka taka typowo digital, tak, elektroniczna. No, ale dla fanów Sudoku jest to nie, super, ja też się świetnie bawiłem. Dla mnie naprawdę, dużym minusem jest to, że to wiesz, obsługa tego, bo tu na tyle jestem leniwy, czy taki wolałbym się skupić stricte, wiesz, na rozwiązywaniu zagadki, a nie na tutaj przewracaniu, układaniu tych kart i tak dalej, bo jak masz typowe łamigłówki, takie na przykład Smart Games, już nie mówię o tych malutkich, tylko takich typowych, tych takich kwadraciakach, no to po prostu masz, wiesz, jakiś tam kwadracik, układasz sobie kafelki czy jakieś inne elementy, jest okej, jest to w zamkniętym takim pudełeczku, dajmy na to, tak, a tutaj jednak masz jakąś przestrzeń na stole, musisz pamiętać, a którą podpowiedź, a tu jak się pomylisz, no raczej się nie pomylisz, ale no tak tylko tutaj już koloryzuję. Przeszkadza mi ten element, to powiem tak. Dlatego już bym w to na stole nie zagrał, ale ogólnie jako łamigłówka
i to takiego wysokiego poziomu, takiego naprawdę już poziom zaawansowany, to bym bardzo, bardzo polecił ludziom. Jak ktoś jest takim fanem, No to dobrze. niech spokojnie testuje, kupuje. Mieliśmy nagrywać Super. dzisiaj godzinę, więc tego Więc się trzymamy. idźmy sobie. Idźmy sobie, zamykamy ten odcinek. Zostały nam jeszcze parę tytułów, ale je już omówimy w kolejnym odcinku, jeśli oczywiście będzie zainteresowanie. Jeśli Wam się podobało, to prosimy o te przysłowiowe łapy w dół, w górę, żebyśmy wiedzieli, że kierunek jest dobry. I co? No dziękujemy za odcinek poświęcony grom dla dzieci, rodzinnym, przy piwku. Tak jest, bezalkoholowy. A nagrywali dzisiaj Irek. I Piotrek Piton. Dzięki. Cześć, hej.